Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jarek, a oto Boss DS2. Boss DS1 to najsłynniejszy efekt bossa, a przy tym najbardziej kultowy obok Big Muffa Distortion na świecie. To właśnie na nim powstał pierwszy album Metaliki Kill Them All. A wiecie jaki akord chce zabić Metallica? Kill them all. Kilka lat po stworzeniu DS1 i jej sporym sukcesie na rynku efektów, firma Boss poszła za ciosem i stworzyła Bossa DS2. Efekt będący odpowiedzią na głosy, że DS1 ma za mało przesteru. Z tego powodu dodano do niego przełącznik turbo, który z jednej strony działa jak booster, ale można go uznać za drogi przester. Zmienia bowiem brzmienie efektu na nieco grubsze z charakterystycznym środkiem, dzięki czemu staje się naprawdę potężny. Przyjrzyjmy się jednak bliżej samemu efektowi. Efekt waży około pół kilograma, wygląda jak inne kompaktowe efekty Bossa. U góry efektu mieści się panel na potencjometry. I tak od lewej znajduje się potencjometr level, który podczas kręcenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara mniej więcej od godziny 12 zwiększa głośność efektu, a poniżej zmniejsza ją. Następny jest pokrętloton, dodający wysokie częstotliwości w miarę obracania w prawo, a zarazem tnący je, gdy kręcimy w lewo. Dalej na prawo jest potencjometr Distortion, zwiększający przester, gdy przekręcamy go w prawo. I na koniec turbo, który działa jak booster, gdy zmienimy tryb z 1 na 2, choć jak mówiłem zmienia też charakter brzmienia. Z boku kostki znajduje się wejście jack na nasz kabel gitarowy lub od innego efektu, wejście remote, do którego możemy wpiąć przełącznik nożny FS5L, by móc zmienić tryb turbo bez potrzeby schylania się do efektu. Z drugiej strony mamy wyjście efektu, a z tyłu wejście na zasilacz 5V. Włącznik został ukryty pod klapą, gdzie mamy również miejsce na baterię. Jeśli chcemy się dostać, wystarczy wkręcić to pokrętło. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo mało osób o tym wie, ale efektu można używać z basem. Teraz zajrzymy do pudełka. Efekt przyjechał w takim oto pudełku pomarańczowym, dostosowanym do jego wielkości. W środku znajdowały się takie oto dwie naklejki, trochę przestarzały, ale jednak katalog z 2011 roku. Tutaj takie napisane, że można go używać w Unii Europejskiej. Tutaj jeszcze karteczka, gdzie go można używać, a gdzie raczej nie, i jakieś różne środki ostrożności. Oraz chyba najważniejsza rzecz, jak dla mnie, czyli instrukcja obsługi, w której są oczywiście zawarte takie podstawowe informacje dotyczące jak podłączyć sam efekt, do czego służą tutaj poszczególne pokrętła i wejścia, jak wymienić baterię, to jeszcze ustawienia, na których będzie test, oraz taka niby nieprzydatna, ale jednak jak dla mnie dosyć ważna rzecz, czyli setting memo. Jakoś jeszcze będę o tym mówił. Brzmienie w tym efekcie jest dosyć trudno ustawić, dlatego warto sobie zapisać kilka takich ustawień, które nam się spodobają. Dodatkowo jeszcze warto zapisać, jak ustawiliśmy wzmacniacz. Tutaj jest takie jedno z moich ustawień.
tylko jedno, bo resztę zapamiętałem. Ale myślę, że to bardzo przydatna rzecz. Tak więc budowę mamy za sobą, teraz przyszedł czas na brzmienie. Pod tym względem Boss DS2 jest efektem dosyć wymagającym. Nie da się z pierwszym razem ustawić go w taki sposób, by pokazać pełnię jego możliwości. Ma dwa różniące się między sobą dosyć sporo tryby. Pierwszy raczej stosowany jest do gitary rytmicznej, natomiast drugi do gitary prowadzącej, choć to niekoniecznie jest regułą i można dostosować to do siebie. Pierwszy ma bardziej wyraźne wysokie tony, natomiast drugi ma więcej środka, ale to bardzo dużo zależy od wzmacniacza, bo tak naprawdę delikatne podkręcenie wysokich tonów we wzmacniaczu może to naprawdę zniwelować. Drugi tryb ma też naprawdę spory zapas przesteru i można by go niby stosować do metalu, choć to brzmienie raczej idzie w stronę fuza aniżeli takiego klasycznego przesteru i lepiej sprawdza się moim zdaniem przed w hard rocku. Teraz będzie test, pokażę nim 4 proponowane przez producenta ustawienia. Będą one pokazane na ekranie. Tak więc zapraszam do słuchania.
I to tyle na temat Bossa DS2. Już niedługo kolejne filmy, m.in. Horus C3, również od Bossa. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.